No i siema, jest 6 rano, robi się piękny wschód słońca. No dobra, trochę chmury są, ale ładnie wygląda. To moja taksa, byłem właśnie wypłacić pieniądze. Jedziemy, no tam gdzie wam mówiłem wczoraj, na to wyschnięte jezioro. Cały dzień trasy przed nami, właściciel jedzie ze mną, także spoko, będzie z kim pogadać, bo w miarę mówi po angielsku. Zapowiada się bardzo ciekawy dzień, ale długi, bo mamy bardzo dużo do przejechania. Takim to się mieszkało. Dobra, idziemy tam na górę zobaczyć dookoła tylko pustynia. Idziemy na tą wieżę zobaczyć tam. Nie wiem, czy tam się da wejść. Z XI wieku. Może się uda. Czytałem, że niektórzy uważają, że ta wieża Hill Peak jest z I wieku przed naszą erą albo z I wieku naszej ery. Dobra, i powiem wam, co tu się odbywało. Tu się odbywały pierwsze rytuały pogrzebowe. Tutaj po prostu zostawiali ciała na pożarcie, na przykład przez jakieś ptaki drapieżne i tak dalej. Później te kości zostały oczyszczone i dopiero same kości były chowane. Takie byli tu praktyki. Dziwne miejsce, szczerze mówiąc. Ale widok stąd jest piękny. To miejsce to dokładnie się nazywa Wieża Ciszy. W tłumaczeniu na nasze. Wiedzą, ten pan z hostelu jest przefajny, że za mną pojechał. Miał jechać jego brat, ale niestety dziecko mu płakało całą noc. Nie dał rady pojechać. No i myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. Ale on szybko zadzwonił po swojego tatę, który jest kierowcą. On pojechał ze mną też. I zarobiście. Bardzo mili ludzie. Maseczki. Dziwna akcja. Ale widok. Teraz zatrzymaliśmy się na jakimś starym cmentarzu, który sięga w pierwsze osoby podobno tu były 2000 lat temu chowane, jak to była pierwsza osada. Wiadomo, że większość teraz tych nagrobków jest odnowiona, no, ale też kawał historii. Pytałem przed chwilą właśnie pana, dlaczego każdy z tych grobów jest otoczony taką nie wiem, ogrodzeniem czy coś. To za bardzo nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo już sam nie wiem. Tak samo zastanawia mnie też jedna sprawa, może ktoś z was wie, dlaczego tutaj są takie drabinki. Jeśli ktoś z was wie, proszę napiszcie mi w komentarzach, bo mnie to bardzo ciekawi. A tutaj wyszli na górę, to już widzę, że dla tych bardziej bogatych chyba. O, tam to bardzo stare wygląda. O, można do środka wejść.
Ta droga się ciągnie i ciągnie. Ale jest coraz lepiej. Nie piłem dzisiaj kawy jeszcze. Jestem taki zamulony, co chwilę śpię. Ale już powiedziałem, że musimy się obowiązkowo gdzieś zatrzymać, już chociaż energetyka, bo przecież nie chciałbym energetyka, wolałbym kawę, ale cokolwiek, żeby mnie obudziło. Właśnie tankowaliśmy, a tutaj, żeby zatankować samochód, który jest gaz, muszą wszyscy wysiąść. Pada się ciekawy dzień. Trochę poczytałem o tym miejscu, do którego jedziemy. No i fajnie będzie to zobaczyć, naprawdę. Straszne rzeczy się tam stały. No i cieszę się, że będę mógł wam to pokazać. Zobaczcie, jak wygląda sklepik przydrożny. Dojechaliśmy do miejscowości Młynak. No i powiem wam, że pierwsze wrażenie masakra. Nawet trawa nie rośnie. Wszędzie jest po prostu piasek, ziemia. To o tym miejscu wam trochę powiem później, jak będę dokładnie na tej miejscu, w której jedziemy, żeby wam pokazać, co się tutaj stało. No nie no, pierwsze wrażenie serio mocne. Pokażę wam na początku, jak to wyglądało. W 1960 tak wyglądało. Oni to nazywali Morze Aralskie, ponieważ to jezioro było tak ogromne, że mówili po prostu, że jest jak morze. Później, 10 lat później już tyle zniknęło. 20 lat później tyle. W 2000 już zostało tylko tyle. A teraz zostało tylko 10% z tego, co było. Patrzcie. Tutaj kiedyś wszędzie była woda. A teraz to podobno się cofnęło 100 km. Teraz jest pustynia. Dobra, znajduję się teraz w środku jednego wraku z łodzi rybackich, które tutaj stoją. Tutaj kiedyś był port. Tak jak wam mówiłem, ludzie to jezioro nazywali morzem. Było tak ogromne. Kiedyś w tym mieście, w którym właśnie teraz jestem, była największa fabryka konserw rybnych w całej Azji Środkowej. Tutaj po prostu wszyscy żyli z rybołówstwa. Było niesamowicie dobre miejsce. Ale jeden człowiek wpadł na pomysł ze Związku Radzieckiego, żeby uczynić to miejsce tutaj takim jakby zagłębiem produkcji bawełny. Tak sobie wymyślił, że tutaj po prostu będzie hodował, bo jest dostęp do wody i tak dalej. Chcieli to zrobić na taką skalę, żeby to tutaj było po prostu białym złotem, żeby takie wielkie dochody przynosiło i tak dalej. Ale po zrobieniu pól i tak dalej, zrobili kanały, były totalnie źle wykonane i rzeki, które miały nawadniać tutaj, też wpływać do tego jeziora, ani nie nawadniały tych pól, ani nie wpływały do jeziora. Jezioro zaczęło wysychać. Tak jak wam pokazywałem przedtem, no po prostu zobaczyliście, co tu się stało w ciągu tych 40 lat. Po prostu, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze sobie wymyślili, że tu zrobią pola ryżowe. Gdzie, żeby mieć żeby pola ryżowe, to wiecie, to musi być jakiś mocnowy klimat, cały czas muszą być deszcze, ryż rośnie cały czas w wodzie po prostu, tam musi być cały czas mokro. Tutaj przy tym klimacie, no sorry, no nie ma szans, no to jest pustynny klimat. No i po prostu jezioro zaczęło wysychać. Zostało na teraz tylko 10%. To, co zostało, jest tak niesamowicie zasolone, że nawet nie żyją tam żadne ryby. Ludzie nie mogą uprawiać pola, ponieważ no to się nie nadaje, ta woda się nie nadaje, nic nie chce rosnąć. Zniknięcie tego jeziora jest największą katastrofą ekologiczną w dziejach ludzkości. No i powiem wam, że jestem sam w szoku, to co tutaj zobaczyłem.
Jak sobie człowiek wyobrazi, po prostu jak popatrzy na to z góry tam, że tutaj było jezioro i to takie, to było ogromne jezioro. Głębokość jego była pomiędzy 14 a nawet do 60 paru metrów dochodziła. Ponad 400 km miała długość. A teraz tu jest pustynia i wraki statków z portu, który tu kiedyś stał. Znaczy stał. Był tu kiedyś po prostu port, a teraz nie ma nic. Teraz są tylko te zardzewiałe wraki i pustynia. No to jest naprawdę niesamowite. Jak człowiek może zniszczyć świat. Wszędzie tylko piasek. Ten piasek jest tak nagrzany, że jak mi tylko trochę wpada do klapka, to tak parzy. Coś strasznego. Przed chwilą temperatura pokazywała 42 stopnie. W cieniu, to wyobraźcie sobie, ile jest tutaj. Ciężko jest cokolwiek w ogóle nagrać. Tak wieje, tak piasek wali po oczach, że masakra, ale nie byłem jeszcze w takim miejscu i cieszę się, że tu przyjechałem. I ktoś z was może powiedzieć, spoko, ale tam nic nie ma, że są tylko jakieś wraki. Tak, no. Ale ja takich wraków jeszcze nie widziałem wcześniej. Jeszcze w takim miejscu, w którym jeszcze 40 lat temu tutaj było jezioro i to przeogromne jezioro. A teraz jest pustynia. Naprawdę straszna katastrofa. Nie ma co ukrywać. I jeszcze pomyślcie, ile ludzi przez to, co się stało, przez to, że ktoś sobie wymyślił, że sobie chce zrobić tutaj pola bawełny i tak dalej, ile ludzi straciło pracę, ile ludzi musiało, i to nie tylko, wiecie, w rybołówstwie, z rybołówstwa to było 30 000, bardzo dużo, ale dodatkowo jeszcze jakaś turystyka, jeszcze inne rzeczy, które na przykład były nawadniane z tego jeziora. I ludzie musieli się po prostu stąd wysiedlić, no. Na pewno zostało parę tysięcy ludzi, czy paręnaście, bo czytałem, ludzie powiedzieli, że się stąd nie wyniosą, i to szczególnie starsi ludzie, bo powiedzieli, że starych drzew się nie przesadza, no ale powiem wam, że się dziwię. Naprawdę, na końcu świata po prostu bym był. Dobra, idę dalej. Opustoszenie miasta, jak jedziemy, jak tak zaglądam na witryny, wszystko opuszczone. Bardzo smutny obraz. To wyobraźcie sobie, ile w słońcu. Masakra. Zaczęliśmy na obiadek. Ja mam zupkę z 2 paprykami nadziewanymi. Lachman. Lachman? Lachman, nie? Lachman. To jadłem przez ostatnie 2 dni, także wiem, że jest dobre. A dzisiaj coś nowego. Dotarłem do hostelu. Już mnie wysadzili.
Ci bardzo mili panowie. Super, naprawdę z nimi było. Bardzo się cieszę, że z nimi pojechałem. Taki mam pokoik, nie ma nikogo. Także wiecie, specjalnie wziąłem taki, bo wiedziałem, że i tak pewnie nikogo nie będzie. To w ogóle w Uzbekistanie to słabo kogoś spotykać. Znaczy spotkać można. Chociaż wczoraj był jakiś chłopak na chwilę. Ale to taki zajawkowy, że też on był z Turcji i on podróżuje cały czas tylko na stopa. No. I on mówi, że na przykład jak zwiedzał Kirgistan, to żeby zwiedzić Kirgistan na stopa, praktycznie to co ja widziałem, to on potrzebował 60 dni. Ładnie. Przy takiej temperaturze na stopa jeździć. Jeszcze w Kirgistanie, gdzie tam stop kosztuje, tam się płaci normalnie za to, że się bierze kogoś na stopa. Znaczy płaci się, osoba płaci, jak ktoś was weźmie. Także co to za jeżdżenie na stopa? Jak to samo można zapłacić za autobus, znaczy za busika, który tam jeździ, albo za dzieloną taksówkę. Wiecie co, cieszę się, że z nimi pojechałem, bo jak sobie pomyślałem, jak ja bym musiał po prostu kombinować, żeby jechać tam 3 busami, albo 2 busami, później taksówką i tak tą, później wracać znowu taksówką, później znowu busem. 2 dni by mi to zajęło. A tak naprawdę jechaliśmy tam w jedną stronę 7 godzin, godzinka na miejscu, zobaczyłem co chciałem zobaczyć, nakręciłem co chciałem nakręcić, oczywiście strasznie wiało, ale mam nadzieję, że Grzesiu coś z tym zrobi. No i teraz wracaliśmy 4 godziny, bo ja nie wysiadałem w tym mieście, z którego jechałem, tylko wcześniej, bo stąd lecę jutro do Taszkentu. A tak to by mi zeszło co najmniej z 2 dni na to. No, także dobrze, że wyszło jak wyszło. Chwila, ładuję telefon i idę zobaczyć co w tym mieście jest, czy coś w ogóle tu jest. Się okaże. Było dobrze. No i musiało się coś stać. No bo jakby inaczej. Nie wiem od czego zacząć. Chodzi o moją wizę do Pakistanu. Wszystkie dokumenty załatwiłem, no wszystko po prostu, co potrzebowałem, żeby tylko złożyć i od razu mam, wiecie, od razu przyznają wizę na te dokumenty. No to nie. Coś się musiało wydarzyć oczywiście. Okazało się, że jak w 2019 aplikowałem o wizę, oczywiście tej wizy nie dostałem, bo tam było dużo, no nie miałem dużo dokumentów, nie wiedziałem jak dużo załatwić i po prostu sobie odpuściłem, pojechałem do Bangladeszu. Ale mój proces wizowy się rozpoczął. I teraz, oczywiście nie mam tych numerów referencyjnych i tak dalej i bez tego nie mogę zacząć nowej aplikacji, nowego aplikowania o wizę. No, chyba tak to powinienem robić. Problem jest taki. Muszę zadzwonić do ambasady w Polsce, do ambasady Pakistanu, żeby mi anulowali tamtą wizę i żebym mógł złożyć o nową. Ale jeżeli oni sobie wymyślą, że ja muszę tam przyjść, no to jest lipa. Druga opcja jest taka, że zadzwonię tam, a pójdę do ambasady po prostu w Taszkencie, tutaj w Uzbekistanie i będę się starał, żeby mi to załatwili. No ale jak na razie jest źle. Źle to wygląda. Nawet człowiek, który miał mi wszystko pomóc załatwić, mówi, że tak to wygląda, że no on już nie może nic zrobić. Reszta jest po prostu w moich rękach. No i w tym, co mi powiedzą w ambasadzie. Bloki tutaj jak w Polsce. Jakbym był na osiedlu gdzieś. Poszedłem do takiej najlepszej knajpy z polecenia od pana. Że najlepsza wcale nie znaczy droga, bo jest bardzo tanio tutaj. Na przykład za taki obiad frytki, kurczaczek i to całe, ale zapłaciłem $2 tylko. Ale pokażę wam, ile tu jest tłuszczu. Przesada. Normalna już przesada. Chyba oni z frytkownicy po prostu wylali mi na talerz. Patrzcie to. Że sam tłuszcz tutaj. Mocno. Oho, i włos. Nie, to nie włos. O, całe szczęście. Trening skończony. Dzisiaj było 300 pompek, 200 przysiadów i 10 razy minuta 15 deski. Wiadomo, wszystko tak wiecie. W 10 seriach zrobione. Co jakiś czas chcę zwiększać ilość pompek, ilość deski i ilość przysiadów. Zaliczony. Tylko jest dość późno i będzie miał teraz ciężko usnąć. Będzie trzeba większą dawkę olejku walnąć. Podróże wojownika polecam. Tropikalny smak. No i po treningu
Trochę węglowodanów trzeba zjeść, znaczy nie licząc tego. To jest moja przyjemność. Witaminki wypić, wszystkie, które muszę. No i do tego nadrabiam vlogi pola i bazy. Są aktualnie w Egipcie. Także wbijajcie do nich. Siema. Kolejny dzień. Zaczynam od treningu. Było 10 rund skakanki po 4 minuty. Do tego 10 rund deski. Walka z cieniem na koniec, rozciąganką. I dzień zaliczony dobrze. Później muszę się tu poogarniać. No i mam samolot do Biszkejku o 17. Zobaczę, może jeszcze tu wyjdę na miasto. Muszę teraz sprawdzić, czy coś tu jest, żeby wam pokazać. No, dobra. Ja idę coś zjeść. Śniadanko, prysznic. Drugie śniadanko. Pierwsze już było. Patrz, jaki stary kiosk. Szlugi na kopie, szlugi na sztuki. Jakieś gazetki. Nieźle zawiało komuną. No to na ogadek pomidorówka. A na drugie to jest wołowinka z warzywami. I tak. Tutaj cena $1,5, czyli jakieś 6 zł, to 8 zł, $2. No i kawka. No to dalej w trasę. Nie zobaczyłem tu nic, bo tu nic nie ma. Jest tylko jakieś muzeum sztuki, które mnie w ogóle nie interesuje. No, ani trochę. No, także tam nie pojechałem. Muszę teraz dorwać jakąś taksówkę na lotnisko. Na lotnisko mam tylko 3 km, także luzik, bo to jest takie bardzo malutkie lotnisko. No ale całe szczęście, że jest w ogóle. I bilet też był taniutki. Także same plusy. No. Dobra, nagram coś na lotnisku. To dobra, powiem wam, jak sytuacja wygląda. Chcą mi zabrać drona na lotnisku. Okazało się, że tutaj posiadanie drona jest nielegalne. Trzeba mieć dokumenty na niego. Ja tłumaczyłem, że to jest mały dron, poniżej 250 gram i jest traktowany jako zabawka i na takiego nie trzeba mieć dokumentów. Ale oni tutaj podchodzą do tego, że dron to dron, nieważne. Co chwilę gdzieś wydzwaniają. Pani naprawdę, która mi to ogarnia, jest bardzo sympatyczna. Ona naprawdę chce mi pomóc, ale mówi, że po prostu są takie zasady. No i co chwilę gdzieś wydzwaniają. No i mam lekką obawę, że albo mi go wezmą całkowicie, albo nie polecę, ale jakbym nie poleciał jeszcze, to pół biedy, bo wiecie, w dupie to mam. Wolę mieć drona, niż stracić 250 zł na samolot. Pojadę sobie pociągiem, no ale sytuacja ogólnie nie jest fajna, bo no, chyba mi go zabiorą. Ma zaraz ktoś jeszcze oddzwonić, jakiś ktoś tam najwyżej postawiony i ma mi powiedzieć. Ja oczywiście im tłumaczyłem, że jestem blogerem, że ja podróżuję po Azji Środkowej, że ja kręcę vlogi, że ja już tutaj nim latałem, że nawet policja turystyczna mi pozwoliła latać i tak dalej, i tak dalej. No i ta pani mówi, że spoko, że ona wszystko rozumie, ale lotnisko to co innego. I jak już tu znaleźli mi tego drona, to teraz muszą zrobić całe procedury. No i mam nadzieję, że się dobrze to dla mnie skończy. No i dobra, udało się. Dali mi, ale pokazali mi całe dokumenty, że tutaj w tym kraju jest nielegalne posiadanie drona i że nie dostałem zezwolenia wcześniej na to, żeby tutaj przylecieć z dronem i go tutaj używać. Także jeśli ktoś z Was będzie chciał tu na przyszłość przylecieć, uważajcie, bo możecie go stracić. Ja się wytłumaczyłem tym, że to jest zabawka, bo ma 249 gram, a dopiero pozwolenie trzeba do 250 i takie pierdoły. Naprawdę jakby chcieli, to by mi go wzięli, taka jest prawda i bym nie miał nic do gadania. Pani była naprawdę miła, bardzo mi chciała pomóc. Koniec końcem porobili wszystkie zdjęcia tego drona, numery seryjne i tak dalej. Musiałem napisać model, musiałem im powiedzieć, jaki mam kanał na YouTube i tak dalej. No ale się udało. Także całe szczęście. Bo było już naprawdę blisko stracenia go. A to było słabe. Takie lotnisko, że stoi jeden samolot tylko do Rosji, do Moskwy i jeden do Taszkentu.
Wiecie co tu jest super? Ani raz nie miałem tu założonego kagańca i jeszcze nikt mi nie zwrócił uwagi. Nigdy. Nawet w samolocie. No, normalny kraj. Ktoś chce mieć, to niech ma. Ktoś nie chce, to niech nie ma. Jego sprawa. Ja nie chcę i nie chodzę i nie będę chodził. No, dobra. Koniec tego vloga. Całe szczęście skończyło się wszystko dobrze. Byłem przekonany na 90%, że mi wezmą już tego drona. Na szczęście mam farta. Jak Wam się podobał vlog, zostawcie subskrypcję i łapkę. Pozdrawiam. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam. Piotr Pająk.